Bum, 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 bum. Moi drodzy, sponsorem dzisiejszego odcinka są DeFi i pewien ciekawy Żyd, ale jaki to dowiecie się w kolejnej części tego odcinka. Łukasz, ale najpierw gdybyś mógł wyjaśnić mi i wszystkim tym biednym ludziom, którzy nie rozumieją, co to jest w ogóle DeFi? DeFi chodzi o to, że to jest, nazwijmy to pewien system związany z finansami, który prowadzi swoje usługi nie w oparciu o decyzje ludzi, ale w oparciu o pewien program. Ten program oczywiście działa w ramach blockchaina, dzięki temu jest pewny, jawny, niemodyfikowalny i mamy pewność co do tego, jak on działa. Nie zrozumiałem tego, że działa w oparciu nie o decyzje ludzi, to w oparciu o czyje decyzje. Jeżeli ja chcę zainwestować w jakiś DeFi, to podejmuję decyzję. Tak. O to chodzi, że ty podejmujesz decyzję, ale jak ty podejmiesz tą decyzję, to wiesz, jakie są reguły i tutaj nikt ci nie może już zabronić. Nie ma jakiegoś człowieka, który stoi obok. Powiedzmy, jeżeli idziesz do banku wziąć pożyczkę, to nawet jeżeli regulamin mówi, że tam musisz mieć odpowiednie dochody i zabezpieczenia i tak dalej, to i tak to podlega jakiejś tam ocenie przez człowieka i oni mogą ci odmówić udzielenia tej pożyczki albo przyznać ci tą pożyczkę. W przypadku DeFi'a, jeżeli spełniasz warunki, to dostajesz pożyczkę. Okay. Nie ma tutaj kogoś pomiędzy. Czyli jakby nie ma instytucji, która zatwierdza, zgadza się albo się nie zgadza. Jeżeli spełnia parametry, to jest OK. Czy możesz podać przykłady typów DeFi'ów? No, na przykład wszelkie DeFi'e, które udzielają pożyczek pod zastaw krypto. Tutaj mamy pewien automatyzm. Wpłacasz bitcoiny, dostajesz na przykład USDT w odpowiedniej ilości. Mamy te wszystkie DeFi'e, które wypłacają ci procenty. Ty robisz lokatę i dostajesz jakieś odsetki. Mamy DeFi'e w postaci giełd zdecentralizowanych, czyli to nie są giełdy takie spotowe, tylko to są giełdy najczęściej typu swap, czyli gdzie mamy dwie pule i jak wkładasz do jednej puli, to możesz wziąć z drugiej. To zaraz o tym porozmawiamy, jeżeli czas nam pozwoli, czym się różni swap od spota, bo mówisz tutaj bardzo takimi poważnymi słowami, ale powiedziałeś na przykład o czymś takim, że mogę zostawić bitcoina, żeby dostać USDT. Tak. Jak mogę zostawić bitcoina, skoro DeFi oparte jest zawsze o jakiegoś blockchaina, na przykład o blockchain Ethereum, a jak w Ethereum... No to w przypadku Ethereum jest bardzo prosto. Tam w ramach Ethereum zamiast bitcoina mogę użyć ETH. Tak. I jeżeli wpłacę odpowiednią ilość ETH, to kontrakt wypłaci mi USDT i teraz jeżeli ja wpłacę odpowiednią ilość USDT z powrotem, to dostanę to, co włożyłem, nie w postaci wartości, równowartości tego w dolarach ETH, tylko tyle, ile wpłaciłem, czyli to moje zabezpieczenie zostanie mi zwrócone. Czyli to jest tak, że jeżeli mam ETH warte na przykład $10,000, to mogę pójść do jakiegoś DeFi'a, zostawić, w automacie dostaję, dajmy na to 8,000 USDT, bo musi być ta luka. Tak. I co się stanie, kiedy cena ETH spadnie? Jeżeli cena ETH spadnie, no to kontrakt powinien samoczynnie wymienić to ETH na USDT, tak żeby pokryć różnicę, czyli zabiorą mi moje zabezpieczenie. To, co zostanie z tego ETH, to oczywiście może wrócić do mnie, a ja nie mam już obowiązku zwrotu tego USDT. To taki naprawdę najprostszy możliwy przykład. Czyli DeFi tak naprawdę to jest taki kontrakt, który sprawia, że nie potrzebujemy pośredniczącego banku albo ludzi, którzy będą tego pilnowali, tylko ja się z Tobą dogaduję i to się na pewno wydarzy. Ale skąd w takim razie ten kontrakt, ten DeFi wie o tym, że cena ETH się zmieniła? No i to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Używa czegoś takiego jak Oracle, czyli takiego zewnętrznego systemu, któremu twórca kontraktu zaufał i ten zewnętrzny system jest dla niego dostarczycielem informacji tego, co się dzieje w rzeczywistym świecie. To mogą być aktualne kursy walut, to mogą być aktualne ceny, to mogą być informacje o jakichś wydarzeniach. Prosty przykład, kiedyś rozmawialiśmy o tym, o DeFi'u ubezpieczeniowym. Tak. Czyli takie proste ubezpieczenie, ja wpłacam jakąś kwotę i w ten sposób zawieram umowę, że jeżeli mój pociąg, którym jadę gdzieś do Warszawy, spóźni się więcej niż 15 minut, to dostanę jakąś kwotę z powrotem. Albo, że samolot się spóźni. No to wiadomo, teraz ten kontrakt, że musi wiedzieć o tym, czy ten pociąg się spóźnił, czy samolot się spóźnił i
tą wiedzę właśnie czerpie z czegoś, co się nazywa Oracle. Oracle po polsku chyba tłumaczymy to jako wyrocznie w ogóle, tak? Tak. Jakoś tak Przepowiednia, to fajnie, wyrocznia. przepowiednia tak wygląda. Ale czy jest możliwość, no bo teraz to rozumiemy, zresztą dodajmy jeszcze jedną rzecz. Link, zgadza się? Czy dobrze kojarzę, że to jest firma, która świadczyła właśnie jako jedna z pierwszych? Chainlink, blockchain Chainlinka, firma chyba się nazywa Link, bardzo możliwe. Ona jest... Albo ich token nazywa się Link, a firma się nazywa Chainlink. Tak, no. oni mają najpopularniejszy system Oracle, tych wyroczni, słowo wyrocznia jest zdecydowanie lepszym, tych wyroczni dla sieci Ethereum. Okej, ale czy jest możliwość pominięcia wyroczni, a nadal doprowadzenia do takiej sytuacji, że kontrakt wie, jaka jest cena Ethereum? No nie, bo właśnie wyrocznią nazywamy to coś, co dostarcza kontraktowi. A gdyby był DeFi, drugi równoległy DeFi, czyli zdecentralizowana giełda, no to w tym momencie już nie traktujemy tego jako wyrocznie, bo ta zdecentralizowana giełda działa w oparciu o Ethereum i sam blockchain przekazuje informacje o tym, jaka jest cena do tego kontraktu. Tak, można byłoby tak też zbudować ten kontrakt, jeśli na przykład pożyczkowy, że on nie czerpie informacji o tym, jakie są ceny Ethereum na giełdzie. Zcentralizowanej giełdzie, na przykład tylko na Uniswapie. Tak, na przykład. Które jest oparte o Ethereum. Dobra, Łukasz, teraz chciałbym jeszcze bardziej zrozumieć, na czym te DeFi polegają i czy możemy historycznie spojrzeć na rok chyba 2014 albo 2015, nie jestem pewien, i przypomnieć pierwszy wielki upadek jednego DeFi'a. Nawet nie wiem, czy możemy powiedzieć, że to był upadek, ale chyba wtedy koledzy z Newsweeka, tego amerykańskiego, napisali: zobaczcie, co się dzieje, jeżeli damy dzieciom zapałki. To mowa o ludziach ze świata kryptowalut. Tak, tutaj może powiedzmy sobie, rozwiejmy jeden mit, bo mit krąży taki, że DeFi są bezpieczne, że na DeFi'ach nikt Cię nie oszuka, nie stracisz, nie możesz być poszkodowany. Z drugiej strony na przykład stawia się giełdy scentralizowane i mówi: o, tutaj Cię zawsze ktoś może oszukać. Tak. No więc DeFi'e nie są wcale takie bezpieczne i takie pewne, ponieważ to są tylko programy. Pewne chyba są, tylko nie są bezpieczne. Albo możemy powiedzieć inaczej. Jak startowało Ethereum, to była mowa o tym, że tam właśnie będą te smart kontrakty i Vitalik mówi takie stwierdzenie: kod jest prawem. Czyli jeżeli napiszę program i ten program na coś pozwala, to znaczy, że to jest zgodne z prawem. Tak ma być. Taki był cel. Nie można powiedzieć, że ktoś, kto wykorzysta w normalny sposób zbudowany program, ten kontrakt, że on może zrobić coś nielegalnego. To była taka uroczysta przysięga, że tak właśnie jest. Kod jest prawem, code is the law, i to było takie bardzo mocno podkreślane. No i właśnie pod koniec 2014 roku, tak mi się wydaje, że to było, ruszyło coś takiego, co się nazywało DAO. Taki projekt DAO, zbiórka pieniędzy pod pierwszą albo jedną z pierwszych emisji takich typu IEO. Teraz to tak byśmy nazwali. To był pierwszy chyba fundusz oparty o smart contract. Tak możemy powiedzieć. Tylko jedną rzecz wyjaśnimy. DAO jest określeniem rodzaju smart kontraktów. To jest jakby jedna rzecz. I DAO w tym wypadku było nazwą własną tego projektu. Tak, no tego projektu. Tak. No i ten projekt o nazwie DAO zbierał fundusze i obiecywał, że jak ktoś wpłaci na kontrakt środki, to pewnego dnia w konkretnym momencie otrzyma pewne tokeny. Bardzo to upraszczam, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. No i generalnie okazało się, że pewien człowiek wykrył, jedni powiedzą, lukę w programie, a drudzy powiedzą, wykrył pewną funkcjonalność. Tak. Otóż się okazało, i znowu nie chcę tutaj wchodzić bardzo w szczegóły, że wołając pewne funkcjonalności, czy wywołując pewne funkcjonalności tego kontraktu, jest w stanie osiągnąć taki efekt, że w sposób zaburzający trochę pracę całego systemu dostanie znaczną część środków zgromadzonych na tym kontrakcie. Wyprowadzi. Otrzyma, ale to jakby było w ramach normalnej funkcjonalności, czyli powiedzmy wykorzystał program w taki sposób, w jakim
właściciele tego programu nie do końca planowali. No ale jeżeli przyjmiemy, że kod jest prawem... Wyjaśnij jedną rzecz, to znaczy, że on wyprowadził te środki stamtąd wbrew woli właścicieli tego kontraktu i wbrew woli tych osób, które inwestowały. Znowu, musimy zadać sobie fundamentalne pytanie. Czy wola jest ważniejsza od prawa? Nie dyskutujemy w tej chwili. Chodzi mi o to, że jeżeli ci ludzie, którzy wpłacali tam, żeby kupić te jednostki, te tokeny, które reprezentowały chyba jednostki udziały w tym funduszu, one zakupowały te jednostki z myślą, że ten fundusz będzie dysponował tymi środkami, że to on będzie miał nad nimi władność, a nie nikt... Okazało się, że myśleli fałszywie, mieli fałszywe przesłanki, bo ja jednak stoję na stanowisku, że skoro mówiono, kod jest prawem, to należy przyjąć, że taka była możliwość, że te środki, nieprawdą było mówienie, że środki, które wpłacam na ten kontrakt, trafią do DAO, do tego funduszu. To zróbmy tutaj krótką dygresję i zaraz do tego wracamy. Łukasz, gdyby się okazało, że pojawia się jakiś genialny programista, który rozpoznaje pewien mechanizm w Kandze, tak powszechnie nieujawniony, który pozwala wyprowadzać środki, to czy uważałbyś go za oszusta i złodzieja, gdyby on skorzystał z tej opcji? Tak, ponieważ my nie mówimy, że kod jest prawem. My mamy regulamin. Okej, rozumiem. A oni, Vitalik i społeczność cała zgromadzona wokół Ethereum mówiła bardzo mocno, to podkreślała. Kod jest prawem. Dobra. Nie ma regulaminów, nie ma rzeczy. No tak. Kod jest prawem. Nie? To jest dla mnie ta największa różnica. Dobra. No to wracamy do tego 2014 roku. Ten programista wyprowadził istotną część środków. W pewnym momencie mógłby wyprowadzić, znaczy otrzymałby te środki. To nie jest tak, że on je od razu otrzymał, tylko musiał nastąpić, minąć pewna data i wtedy te środki były dla niego uwalniane. No i w efekcie powstała wielka burza. Nie pamiętam, jaka tam była kwota. Przy dzisiejszych hakach, niektóre liczy się w miliardach, to tam była nieduża kwota zgromadzona. Wydaje mi się, że na pewno nie więcej niż 20 milionów dolarów. No i społeczność Ethereum podzieliła się na dwa obozy. Jak zostało podane do publicznej wiadomości, że właśnie coś takiego się stanie. Część osób, takich jak ja, uważała, że skoro kod jest prawem, to należy połknąć tę żabę i powiedzieć, OK, zbudowaliśmy zły kod, zdefiniowaliśmy złe prawo, trzeba je poprawić. Nie da się tego już cofnąć, no bo w blockchainie nie można nic cofać, ale trudno. Padliśmy tutaj ofiarą własnego braku umiejętności czy braku wiedzy. To były w ogóle pierwsze doświadczenia. No nie? Tak jak tworzymy jakieś nowe prawo, to zawsze okazuje się, że to prawo później wymaga pewnych nowel, tak? Żeby to prawo było lepsze. No a druga część mówi, no nie możemy tak zrobić, bo stracimy dużo pieniędzy. I wtedy Vitalik postanowił zrobić coś, co było czymś bardzo takim znamiennym. Otóż postanowił cofnąć blockchain tak, żeby spowodować, żeby ta operacja nie miała miejsca. Ta wypłata tych środków. Ale jak on mógł cofnąć blockchain, skoro to było wtedy proof of work? Napisano poprawkę do oprogramowania nodów i powiedziano, wszyscy, którzy zainstalują tą poprawkę, jakby nastąpi fork, czyli rozdzielenie blockchaina. Część osób, która miała tą nową poprawkę, będzie miała od pewnego momentu inny blockchain, to już jest od momentu uruchomienia będzie jakby produkowała, czy tworzyła bloki w innym blockchainie, a część osób, która nie zaktualizowała swojego oprogramowania, zaczęła mieć swój własny blockchain. Dobra, zróbmy teraz tutaj krótką pauzę. Co to jest fork? Fork po angielsku oznacza widelec. Tak, albo rozdział, tak? Czyli chodzi o to, że w blockchainie mamy bloki, tak? I one są produkowane przez pod rząd. Tak. Jeden, potem jest drugi, potem trzeci, potem czwarty. I teraz załóżmy, że ja zmodyfikuję to oprogramowanie, które zatwierdza bloki. Tak. I ja będę akceptował swoje. W pewnym momencie powstanie mój blok. Tak. Reszta górników, czy reszta tych węzłów nie rozpozna mojego bloku, bo powie, on jest nieprawdziwy. Tak. I oni będą robili swoje bloki.
Czyli powstają jakby dwie takie rzeczywistości. Tak, nazwijmy. dwie rzeczywistości. Każda z tych rzeczywistości staje się dla siebie swoim własnym blockchainem. Okay. I teraz społeczność podzieliła się właśnie na tych, co zainstalowali tę poprawkę i na tych, co nie zainstalowali tej poprawki. No i w ten sposób powstały dwa ETH. Jedno to było ETH, dalej nosiło nazwę Ethereum, ponieważ za tą poprawką stał Vitalik i ta fundacja Ethereum. Tak. A z drugiej strony powstał nowy byt, który został nazwany Ethereum Classic, Tak. czyli ETC. No i faktycznie ETC, było to widać od razu, straciło mocno na wartości, a Ethereum tylko trochę straciło na wartości. Ciekawy efekt wyszedł, jeżeli podsumowało się dwie ceny, to wychodziło tyle, ile mniej więcej przed rozmową. Tak. Oczywiście potem to się rozjechało bardziej, ale na samym początku tak było. Ciekawym efektem ubocznym takiego forka jest to, że jeżeli przed forkiem ja miałem na koncie X 100 ETH, to po forku miałem 100 ETH w jednym blockchainie i 100 ETH w drugim blockchainie. W tym jednym to dalej nazywało się ETH, a w tym drugim nazywało się ETC. I ja tak naprawdę miałem 100 ETH i 100 ETC. Czy na Kandze mamy ETH i jedno i drugie? Tak. I jedno się nazywa Ethereum, a drugie nazywa się Ethereum Classic. Tak. I jeszcze mamy WETH. Właśnie, będę chciał do tego wrócić jeszcze. Teraz Ethereum, to są tylko dodatkowe informacje, bo zaraz wracamy do dyskusji tej takiej pierwotnej. Ethereum jest oparte o Proof of Stake. To jest to, co w ubiegłym roku nazywaliśmy merge'em, czyli tą operacją przejścia z Proof of Work na Proof of Stake, a Ethereum Classic... Dalej Proof of Work. Okej. To jeszcze jedno właśnie pytanie. Czy mieliśmy później w historii świata do czynienia z innymi forkami, a było ich bardzo wiele, ale z takimi właśnie... Istotnymi? No było kilka, na przykład na Bitcoinie. Gdy zaczęto zgłaszać pewną poprawkę, tam były nawet dwa duże forki. Jeden spowodował, że powstał Bitcoin Był Bitcoin BSC, Cash, Bitcoin Cash i Satoshi coś tam było. Tak, i Satoshi Vision jeszcze było, czy coś takiego. BSV. Jeden to był Bitcoin Cash, a drugi Bitcoin Satoshi Vision i był jeszcze i stary Bitcoin, ten taki, który nie zmienił wielkości bloku, on dalej pozostał tym głównym Bitcoinem. To o tym bardzo, bardzo będę chciał kiedyś z Tobą porozmawiać, ale jeszcze kolejne jedno pytanie. Czy Litecoin jest forkiem? Nie do końca, bo z forkiem mamy do czynienia, jeżeli Genesis block, czyli pierwszy blok w łańcuchu bloku jest wspólny, a Litecoin ma swój Genesis block. Jak myśleć o tym, że kryptowaluty są nudne, moi drodzy? To jest oddzielna dziedzina nauki, przestrzeni intelektualnej, w ogóle wszystkiego. Wracamy do tych wydarzeń z 2014 roku. To było takie pierwsze mocne uderzenie w smart kontrakty, w DAO, ale DeFi jednak na przestrzeni lat się rozwijają, mamy ich bardzo, bardzo dużo. Chciałbym jeszcze wrócić do tej myśli, której powiedziałeś, że DeFi nie jest pewny. On jednak jest pewny w oparciu o ten kontrakt, który został napisany. Tak, natomiast w tej chwili te kontrakty, które mamy do czynienia, szczególnie na tych giełdach swapowych, gdzie wykorzystywany jest jeszcze jakaś wyrocznia, zaczynają być bardzo skomplikowane i tak naprawdę już mało kto tak naprawdę jest w stanie zweryfikować te kontrakty i to, jak one działają. Przykład, zróbmy sobie taki mały eksperyment myślowy, wyobraźmy sobie, że zrobimy giełdę DeFi'ową, na której obraca się instrumentami pochodnymi, które są zależne od ceny czegoś, jakiegoś ze świata zewnętrznego, jakiegoś produktu. Czyli robimy sobie giełdę typu futures i w oparciu o ceny z zewnętrznego źródła. No i tak było bodajże na Mango Markets i teraz słuchajcie, jeżeli mówię coś nie tak, to bardzo proszę sprostujcie mnie, bo temat wcale nie jest łatwy, a nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd. Będziemy śledzili komentarze i na pewno poruszymy temat, jeżeli będzie faktycznie coś nie tak powiedziane albo niejasno. Mango Markets to jest taka giełda DeFi'owa na sieci Solana,
która w październiku, na początku października została, i znowu jedni powiedzą okradziona, a drudzy powiedzą została zaburzona przez jednego człowieka, Abrahama Eisenberga. Otóż ten człowiek, zresztą bardzo głośno mówił o tym na Twitterze, pisał na Twitterze, że ma bardzo ciekawą strategię, żeby dużo zarobić, że robi wszystko zgodnie z prawem, bo pozwala na to kontrakt, tutaj nie ma żadnego jakiegoś oszustwa. To nie jest hak w rozumieniu, że ja włamuję się i robię coś nielegalnego, tylko działam po prostu zgodnie z zasadami oprogramowania. Tam doszło do takiej sytuacji, że dwa konta, doszło do trade'u na dwóch kontach, ale bardzo dużego trade'u. To było jeden kontrakt miał 5 milionów USDC, a drugi miał token, ten, którym tam obracano, o wartości, nie chcę teraz skłamać, ale przyjmijmy, że około 7 milionów dolarów. I ten pierwszy kontrakt dokonał bardzo dużego zakupu tych tokenów. Tak. To spowodowało oczywiście podniesienie się bardzo gwałtownie ceny. Tak. Bardzo. Ten pierwszy kontrakt, który kupił te tokeny, wydał na to 5 milionów dolarów, a nagle jego tokeny są warte prawie 600 milionów dolarów. No tak. No, 600 milionów dolarów. On w tym momencie wykorzystał te tokeny jako czyli jako zabezpieczenie pod pożyczkę i zaczął skupować inne tokeny z rynku. Udało mu się skupić za 120, powiedzmy, milionów dolarów, po czym wypłacił te tokeny sobie. tak. I wymienił je tam poprzez różne bridge, wymienił je na chyba Bitcoina, Ethereum i USDT. No tylko 120 milionów, bo po prostu ta giełda nie miała takiej płynności. No właśnie, czy on złamał prawo? No nie, bo miał zabezpieczenie, które w tamtym momencie miało wartość wyliczaną na podstawie tego kursu, który był faktycznie zawyżony. Wziął tą pożyczkę, kurs tam spadł z powrotem bardzo szybko, no ale pożyczka już została mu dana. Nie wystarczyło tego zabezpieczenia na sprzedaż, na to, żeby odsprzedać i móc pokryć tą pożyczkę. No, zrobiło się bardzo, bardzo głośno. No właśnie głównie dlatego też, że tutaj jakby Eisenberg był, czy też Avi, był taki bardzo jawny z tym, co zrobił. No i generalnie w pewnym momencie powiedział, że się dogada z tą giełdą. No i dogadał się z tą giełdą, zwrócił tam 60-70 milionów dolarów. No, chciał uniknąć oczywiście jakiegoś dochodzenia czy pozwu. Pech jednak miał taki, czy miał pecha jednak takiego, że nie pomyślał o tym, że jedną ze stron tego porozumienia nie był Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, który to departament uznał, że jednak on uważa, że to było oszustwo. Chyba przeczuwał coś, ponieważ Avi wyjechał bardzo szybko do Izraela, No tak. gdzie przebywał dosyć długo, ale niewystarczająco długo tam siedział, bo pojechał do Puerto Rico, sądził, że jest bezpieczny. Niestety służby amerykańskie zapukały do jego drzwi i w tej chwili jest w więzieniu. Stało się to bodajże 27 grudnia. I to jest gigantycznie ciekawe. Kilka takich refleksji. Po pierwsze, pytanie, czy Avi od początku wiedział, że giełda na tym straci? Giełda nie straciła, bo ani użytkownicy nie stracili. Nie, no ale ci, którzy udzielili pożyczki pod zastaw tych zabezpieczeń, kontrakt nie zdążył na pewno zrealizować. Nie zdążył. No właśnie, więc chodzi o to, że ktoś stracił. Ci, którzy udzielili przynajmniej pożyczek. I teraz pytanie, czy Avi wiedział, że jego działanie z założenia narazi kogoś na straty. On zrobi to zgodnie z zasadami gry, tymi takimi normalnymi. Ja bym powiedział, że należy na to popatrzeć dokładnie. Można popatrzeć na to
z dwóch stron. Po pierwsze, czy on zrobił coś nielegalnego? W moim rozumieniu nie. No, ale... Czy zrobił coś, co spowodowało stratę u innych osób? Tak, zrobił. I teraz należy zadać pytanie, czy to było moralne? W mojej ocenie nie. Radbruch, który w czasie II wojny światowej, to był niemiecki prawnik i on analizował, czy zagłada Żydów, pomimo tego, że była zgodna z niemieckim prawem, czy jednak jest zgodna z prawem, i on wtedy powiedział o czymś takim, że istnieje, to jest w ogóle w teorii prawa bardzo ważne pojęcie, jak ustawowe bezprawie. Więc Abraham postąpił zgodnie z zasadami, ale jednak złamał wyższą instancję. I to jest to, na co my się powołujemy, Łukasz, jak prawo naturalne, no nie? My mówimy, że nawet jeżeli państwo narzuca nam jakieś prawo, to nie zawsze, to wcale nie oznacza, że to prawo jest sprawiedliwe. Oczywiście, no tak jest. Dlatego uważam, że słusznie został zamknięty, ponieważ celowo manipulował rynkiem tak, żeby samemu odnieść korzyści, a spowodować straty u innych. Natomiast z drugiej strony faktycznie, patrząc tak po prostu, no to jednak nie złamał bezpośrednio prawa. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał proces jego, o co zostanie oskarżony i na podstawie czego zostanie skazany. No, ja jestem ciekaw, co myślą wszyscy ci, którzy nas oglądają. Napiszcie w komentarzu, czy Abraham złamał prawo, czy nie. Czy postąpił zgodnie z zasadami. O, może to jest nawet lepsze określenie. Czy postąpił zgodnie z zasadami, czy złamał te zasady. Ale Łukasz, jest jeszcze jedna rzecz, bo to, o czym tu powiedziałeś, łudząco przypomina pewną akcję, która miała miejsce na początku lat 90. chyba w Polsce. Oto było dwóch dżentelmenów, którzy jechali do jednego banku, składali ten depozyt, wyciągali potwierdzenie tego depozytu, jechali do drugiego banku, składali potwierdzenie tego depozytu i pod jego zastaw brali coś innego i jechali do trzeciego, a zanim te banki się dogadały ze sobą, bo to jeszcze nie było takich systemów informatycznych, to mijało parę dni i oni potrafili jedną kwotą założyć tam 100 lokat tak. I zebrać odsetki od 100 lokat. Tak. I najciekawsze jest to, że jeden i drugi, kiedy wiedział o tym, że polski wymiar sprawiedliwości może chcieć ich zatrzymać, gdzie uciekli? Do Izraela. Do Izraela. Jeden z nich pojechał kiedyś do neutralnego państwa, jakim jest Szwajcaria. No i w tym neutralnym państwie polskie, znaczy na zlecenie polskich służb został zatrzymany i zamknięty w więzieniu. Mowa o oscylatorze i o spółce Art-B. Może nam się uda, słuchajcie, jednego albo dwóch z nich zaprosić kiedyś na wywiad. Chodzi oczywiście o akcję Baksik-Gąsiorowski. Tak. Chciałbyś coś skomentować tutaj? Nie, ja tylko muszę powiedzieć, że to był przykład tego, że właśnie system nie był gotowy na takie działania, bo oni wykorzystywali fakt, że bank naliczał odsetki jeszcze tam przez jakiś czas, mimo że jakby lokata została zerwana, czy też z drugiej strony zaczynał naliczać odsetki od momentu zawiązania lokaty, a nie od momentu otrzymania środków z tego drugiego banku. Właśnie, no bo nie było wtedy tak sprawnego systemu informatycznego. Teoretycznie nie łamali prawa. Nie. Ale jednak... Też były bardzo podzielone opinie, bo niektórzy mówili, że nie mogą być za to skazani, mogli być skazani za narażenie banków na stratę jakąś. I tam chyba coś takiego było, ale... Słuchaj, tam szła jeszcze grubsza sprawa, bo z tego co mi wiadomo, to oni chcieli zwrócić te pieniądze, które banki zgłosiły jako stratę. Co ciekawe, że mieli jeszcze tyle pieniędzy, ale no, działy się inne rzeczy. O tym pogadamy pewnie w trakcie jednego z kolejnych odcinków. Może wróćmy jeszcze do tej sprawy DeFi'ów i tego, czy są bezpieczne. Otóż przede wszystkim należy powiedzieć, że jeżeli byśmy podeszli do sprawy bardzo rygorystycznie, to faktycznie jeżeli za jakimś kontraktem nie stoi jakaś instytucja, to możemy polegać tylko i wyłącznie na tym programie, który jest napisany. Tak. No bo nie mamy kogo pozwać. Tak. I nikt nie stoi na straży, żeby coś naprawić. I w związku z tym ten DeFi faktycznie będzie działał, będzie zdecentralizowany. Faktycznie słowo DeFi będzie właściwe do użycia przy określeniu tego kontraktu czy tej usługi. Natomiast jeżeli mówimy, że mamy jakiś DeFi i za tym DeFi'em stoi jakaś instytucja, to moim zdaniem
mówienie o tym, że to jest DeFi, to jest nie do końca prawda, ponieważ tak naprawdę to jest CeFi, bo skoro stoi ktoś za tym kontraktem, jakaś firma, która kontroluje go w jakiś sposób, no to mamy jednak centralne zarządzanie. Dobrym przykładem tego było akcja SEC-u z Uniswapem. Uniswap, symbol DeFi'a, zdecentralizowana giełda, bezpieczna, tutaj nic nam nikt nie zrobi. Jak SEC powiedział, że z Uniswapa mają zniknąć jakieś pary, to zniknęły. No, a pamiętasz taką kiedyś zdecentralizowaną giełdę, która nazywała się chyba Ether Delta? Ale to była giełda spotowa. Ale nadal oparta o smart contract, nie? Tam też skończyło się to w ten sposób, że amerykański sąd temu autorowi tego kontraktu przywalił karę, którą bardzo chętnie zapłacił, bo akurat okazało się, że zarobił już tyle, że miał, że mógł. To był chyba $1 milion, jeżeli dobrze pamiętam. Wiąże się z tym pewna refleksja filozoficzna. Czy potrafisz sobie, Łukasz, wyobrazić DeFi, który powstał w wyniku przypadku? Jesteś informatykiem, programistą. No nie, zawsze ktoś musiał napisać. No tak. Właśnie. Zawsze jest tak, że za DeFi'em musi stać się jakaś inteligencja, która go stworzyła. Natomiast mogę wyobrazić sobie taką sytuację, że ja tworzę kontrakt, wrzucam go w sieć. I on tworzy inne kontrakty. I on tworzy inne kontrakty, które działają dalej już zupełnie niezależnie ode mnie. Ale zawsze, koniec końców, jest ktoś, kto zbiera profity, czyli follow the money i wtedy wiadomo, kto jest właścicielem. No, chodzi mi o to, że już w czasach średniowiecza był taki człowiek Tomasz z Akwinu, a później pojawił się chyba... zapomniałem jego nazwiska. Ten, co stworzył ten trójkąt taki i zakład... Pascal, który też zgłosił takie rzeczy. Pojawił się Kartezjusz. Oni mówili, że nie używali tego słowa smart contract, ale że parafrazując ich myśli, smart contract potrzebuje inteligentnego twórcę. Ale znowuż o tym pogadamy kiedyś indziej. Łukasz, jakie było wczoraj święto? 6 króli? 6 króli, tak. Najciekawsze jest to, że tych króli nie było ani 6, ani 3, bo nikt nie wie, ilu ich było. Ani nie byli to królowie. Tylko mędrcy? Magowie niektórzy mówią, tak. Ale no, utrzymało się, że było ich 3, także nie wiem, czy się życzenia składa z powodu tego święta, chyba nie. Nie, ale wiem na pewno, że w pewnym okresie to właśnie ten dzień był uznawany za święto Bożego Narodzenia. Na wschodzie. Tak, na wschodzie. Wigilię Bożego Narodzenia. Kościół prawosławny faktycznie na początku obchodził święto Objawienia, czyli właśnie 3 króli, a zachodni Kościół Bożego Narodzenia i później się wymienili jakoś. Ale to znowuż temat na inną audycję. Tak, doszło do słowa. No dobra, Łukasz, no to chyba wszystko, tak? No wiesz, jeszcze 2 rzeczy nie poruszyliśmy. No. Najważniejszych. Jedna, moim zdaniem, bardzo ważna. Otóż Samuel Bankman-Fried, no nie może być odcinka bez tego pana, uznał, że on jest niewinny. Bardzo mi się to podoba. Widać już wyraźnie, jakim kierunku idzie jego linia obrony. Otóż on twierdzi, że po prostu nie udał mu się biznes i tyle. To jest pomyłka młodego przedsiębiorcy, każdemu może się zdarzyć. A powiedz, co tam się stało z zakupem Voyagera przez Binance? No właśnie, no bo Voyager to jest kryptowalutowy broker, który chciałby zgłosić, zgodnie z moją wiedzą, swoją upadłość, ale Binance powiedział, że chętnie ich odkupi za $1 miliard. I okazało się, że SEC zablokował tą transakcję. Dlaczego? Podaje 2 powody. Po pierwsze, SEC twierdzi, że Binance US, bo to ten Binance miał kupić, nie ma takich pieniędzy. To znaczy, mówi SEC, jak gdyby, nie mówi tego wprost, ale mówi, to znaczy, że wy będziecie musieli pożyczyć te środki od innego Binance'a, może od Chińczyków, i naprawdę mamy wątpliwości, czy wy macie $1 miliard swoich pieniędzy odłożonych. Czy być może, to jest znowuż domysł, wykorzystać środki użytkowników. No. I drugą rzecz zrobił SEC. Twoje telefony w czasie audycji są już legendą tutaj. Drugą rzecz SEC jeszcze powiedział. SEC zadał Voyagerowi pytanie, co będzie, jeżeli Binance ich nie kupi. No i co powiedział Voyager? Nie, zadał to pytanie, na razie tylko tyle. Przecież wiadomą rzeczą jest, że Voyager chce upaść, że nie ma tych środków, ale SEC zabiega o takie coś. No i pytanie, czy SEC chce mieć
kolejny argument, żeby uwalić rynek kryptowalut, czyli nie chcę doprowadzić do tego, żeby jeden gracz uratował drugiego. Czy też SEC chce ograniczyć rozpasanie Binance'a, czy coś kryje się za tym coś, czego my jeszcze nie jesteśmy w stanie tutaj rozpoznać? Na pewno będziemy to komentować w kolejnych odcinkach. Tak, no i na koniec, jak zwykle, zapraszam do polubienia, dania łapkę w górę, czy tam naciśnięcia dzwoneczka, subskrypcji. To jest dla nas bardzo ważne. Chcemy, żeby te programy docierały do jak największej ilości osób, bo zależy nam na jak największej adopcji kryptowalut i tego, żeby ludzie rozumieli, co to jest, z czym się to je, a nie myśleli tylko, że my na przykład żyjemy w jakiejś bańce. Tak jest. Dzięki, Łukasz. Dziękuję. Jeszcze jeden news. Co Kevin O'Reilly ma słabą passę ostatnio. No, bo skubnęli mu trochę środków, tak? Z jego portfela. Jestem ciekaw, no bo wypłacił z giełdy i zaczął No tak, samemu trzymał i okazało się, że jednak... To nie jest takie proste. Tak. Tak, bardzo możliwe. Dzięki, Łukasz. Dzięki Wszystkiego Sławek. dobrego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć. Teraz nie będzie żadnych tych blopersów. Trochę się uzbierało, mi się wydaje. Będziemy to wycinali. Jak miałem jeszcze 2 tematy inne i zapomniałem jakie. Zaraz sobie przypomnę. Ale nie pytaj mnie za szczegółowo. Bum, 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 bum.